Ojciec, odstaw te leki. Odpoczniesz trochę i ci minie. A co ma minąć? Łeb mi pęka. Znowu te gnoje. Zaraz pójdą. Nie wytrzymam! Ojciec, co ty robisz? Uspokój się! Dziś w odcinku. Co to jest? Dzwon, nie widać? Ten pan chciał oddać jego na złom, ale powiedziałem, że te będzie miał lepiej, no. Kazimierz ma pomysł na kolejny biznes. Myślał pan, że to jakaś szalbiernia i nora, co? No co, każdy może się pomylić, tak? A to porządny biznes i dochodowy. Mieszkańcy wsi buntują się przeciwko rozbiórce dzwonnicy. To jest nasz dzwon! Macie go oddać natychmiast! To nasz też jest nasze! Ksiądz interweniuje w sprawie zaogniającego się konfliktu. Co się tutaj dzieje, moi drodzy? No, my po dzwon przyszli, a co ksiądz robi z tym likwiorzem? Pan Kazimierz wyjaśnił mi sytuację i czuję się w obowiązku zareagować. Dziadek, bo ci kulasy połamie zaraz. Ja wam siekierą łapy poutrącam! Won! Tato, co ty wyprawiasz? Dawno powinniśmy to zrobić! Co pana sprowadza? Chciałem ostrzec, że konkurencja wam rośnie pod nosem. Co? Gdzie? No, Korynt, lokal przyjmuje na Jasnej. Jest pan pewien, że to on? Jestem pewien, no przecież widziałem go tam, no. A niech to szlak. Halo, Kazimierz? Słuchaj, Ziutek widział Korynta w tym nowym lokalu na Jasnej. Bardzo dobrze, że Ziutek przyszedł z tym do nas. Od razu zadzwoniłem do szefa. Musiałem poinformować go o tym, że Korynt planuje otworzyć nowy lombard w okolicy. O, jaki piękny dzwon, może pomóc. Co? No byłoby miło. A gdzie pan z tym dzwonem jedzie? No tylko z nim kłopot. Jadę z nim na złom. Na dzwon takim dzwonem, daj pan spokój, no. Gdzie tam? No a co w tym dziwnego, nie przyjmą go? No może i przyjmą, a dostaniesz pan tylko parę groszy, no. No, a zna pan lepsze miejsce. Właśnie znam. Chciałem pan to powiedzieć. Zobaczysz pan dobre miejsce i dostaniesz pan uczciwą cenę. No dobra, byle jak najdalej od chałupy. No jest okej. Mam jeszcze drukarkę w aucie, to przyniosę. Może też byłby pan zainteresowany. Dobrze. Dzień dobry. Cześć, Kazimierz. Mariusz, pozwól. O co chodzi z tym lombardem? Ziutek twierdzi, że to Korynt. A sprawdziłeś to? No nie mogłem, mam duży ruch. A gdzie jest Angelika? W szkole, w związku z córką, ale zaraz powinna być. No dobrze, to ja może tam pójdę i sprawdzę, zobaczę co i jak. Dobra. Cholerny Korynt. Byłem wściekły, bo doskonale wiedziałem, że na złość mi chciał otworzyć ten lombard. No nie było spokoju z tym gościem. No hej, nic nie mów, też jestem zła. Ale coś z Marysią? No pyskuję nauczycielom, jak tak dalej pójdzie, to będzie miała obniżone sprawowanie. Jeszcze drukarka, tak? To drukarka. Tuż jest? Tak, bo jeszcze dzisiaj drukowałem, ale tylko czarny. To może tak, to chwilę zajmie, to niech pan wpisze tutaj swoje dane, dobrze?
Co to jest? Dzwon, nie widać? Ty pan chciał oddać jego na złom, ale powiedziałem, że te będzie miał lepiej, no. Dobrze, panowie, poczekajcie, ja skończę z panem i zaraz do was podejdę, okej? Dobrze. Ruch był jak na autostradzie. A już ten dzwon, to już był w ogóle jakiś kosmos. Skąd pan go ma? No, to jest mój prywatny dzwon. Ma pan na to jakiś dowód? Jaki dowód niby? No nie wiem, jakiś papier, coś, co by potwierdzało, że to jest A pański dzwon. nie, to może jakieś stare zdjęcia, ale to w domu, no. No to nie jest kradzione, to jest moje. Wie pan, no tak na słowo to ja nie mogę panu wierzyć. No, proszę pana, lata temu mój dziadek odlał ten dzwon, tak? A po wojnie razem z przesiedleńcami przywiózł go na nowe miejsce i tak dzwonnica z dzwonem stanęła na naszym podwórku. Dobrze, ale to nie szkoda oddawać taki zabytek? Nie ma innego wyjścia, no. Nasze podwórko stoi w centrum wsi, tak? No, a tam jest taka kapliczka. No dobrze, ale co to ma za znaczenie? No, lata temu kapliczka spłonęła, a dzwon został. Ludzie przyłażą, walą w ten dzwon, no nie da się normalnie żyć. Ale po co to robią? Bo są głupi. Starsi wypowiadają jakieś życzenia, a młodzi wiadomo, no dla jaj. Więc ja zdjąłem ten dzwon. Mało rzeczy jest mnie w stanie zaskoczyć. Ale ta historia była kompletnie pokręcona. Tylko że ja nie bardzo w nią wierzyłem. To ile dostanę za niego? Muszę zadzwonić do naszego specjalisty. Przyznam, że kompletnie nie wiem, jak go wycenić. Może on powie. No ale kiedy to będzie? Dziś albo jutro powinien wpaść. No ale proszę pana, ja nie mam czasu, no i co, ja mam to z powrotem przytaszczyć? Nie no, niech pan zostawi go tutaj. To ja już go wolę oddać na złom. Przynajmniej coś dostanę i nikt się nie będzie o nic pytał. To może zróbmy tak. W ramach zabezpieczenia dam panu równowartość tego, co dostałby pan na złomie, a potem się zobaczy. No a ile to będzie? Na złomie kilogram, on to stoi 13,50, no. Kilogram osiądzu? 13,50? No, Pan Ziutek wie najlepiej. 13,50? No to musimy go zważyć. To zapraszam do magazynu, tam mamy wagę przemysłową. Okej. No i to było najlepsze wyjście z sytuacji. Nawet gdybyśmy musieli oddać to na złom, to i tak nie bylibyśmy stratni. Facet musiał jednak wypisać oświadczenie, że to jest jego własność. A, około 200 kilo. no. Razy, 200 kilo, razy 13,50. to chyba 2,700, co? Pani Ziutko. A, proszę. No dobra, a ten gaz po ile? A nie, to przeterminowane, właśnie miałam to wyrzucić. No to dajcie go, no. Pewnie i tak działa, a mi się akurat przyda. Proszę. Dziękuję. Dobrze, to proszę podpisać tutaj. 2,700. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Dla pana. Umowa. Do widzenia. Do widzenia. Kurde lebele, no. To ja się natargałem, a nawet złotówki mnie nie kopsną. A dlaczego miałby panu coś dawać? No jak to dlaczego? No przecież natargałem się, razem z nim przecież to przywieźliśmy. No, a może wy byście jakiś procent dali? Panie Ziutku, a mało panu pomagamy? No dobra, już żartowałem. Ale przecież mogę oczyścić ten dzwon, pomalować i będzie nówka sztuka. Ziutku, jak będzie potrzeba, to dam panu znać, dobra? No dobra, no. Dzwonu jeszcze nigdy nie mieliśmy. To była niepewna transakcja. Dużo nie ryzykowaliśmy, ale sama to bym chyba nie przyjęła. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile za to dostanę? A to należy do pani? A gdzie tam, do męża? Co za różnica? A co będzie, jak mąż przyjdzie i zażąda od nas tych rzeczy? O nic nie ma do gadania.
No ale to jednak pani męża. On nic nie powie. Bierzecie, czy mam iść do konkurencji? 60 za całość. 80. 60. 50 za radio, 10 za golarkę. To kosztowało 200 zł. Radio też. Tak, ale to było dawno temu. Poza tym osobisty sprzęt nie jest chodliwy. To co, bierze pani? Dobra, dajcie to, co macie. To dowód, proszę. O, harda kobita. Pewnie jej mąż nie ma lekko w domu. Ale to nie nasza sprawa. Interes to interes. Na wypadek wizyty męża mieliśmy jej oświadczenie. Zapraszam. Dziękuję. No, niech pan zobaczy. To są te moje włości. No nieźle, nieźle. Elegancko. No, włożyłem w ten biznes sporo serca i pieniędzy. Przyznaję, wyobrażałem sobie to trochę inaczej. Myślał pan, że to jakaś szalbiernia i noga, co? No co, każdy może się pomylić, tak? A to porządny biznes i dochodowy. No dobra, to ile pan wyciska z tego biznesu dochodowego? Zapraszam do biura. Wszystko panu wytłumaczę. No to było zaskoczenie. Kazimierz oprowadzał tego gościa, jak gdyby chciał mu sprzedać lombard. Proszę pana, niech pan nie udostępnia swojego lokalu Koryntowi. Tylko niech pan założy własny interes. Już panu mówiłem, że ja nie mam głowy do biznesu. Pomogę panu. Nauczę podstaw, poprowadzę, pomogę. O, tamten mówił to samo. Kto, Korynt? A idź pan z nim. No tak, tylko że on ma całą sieć lombardów, a pan ma tylko jeden. A, właśnie, właśnie. On ma dużą sieć i doi swoich wspólników. No dobra, ale w czym to lepsze? Bo znam swoich klientów. U mnie ludzie nie są anonimowi. Nie wiem, tak od razu. Ale ja wiem. Proponuję panu spółkę. Po co to oddawać komuś innemu? O? Pięknie pan mówi, pięknie. Tylko że ja się na tym nie znam, no a w taki lombard to trzeba włożyć pewnie z fortunę, tak? I tutaj panu pomogę. Pan da swój lokal, weźmie pod niego kredyt. Ja wyłożę resztę gotówki, wiedzę, trochę sprzętu. To i tak będzie dla pana bardziej korzystne niż wynajmowanie lokalu. Nie wiem, naprawdę. Proszę pana, posiedzi pan trochę u nas, popatrzy, z czym to się je, a później pan podejmie decyzję. No, dobrze? Okej? Okej, spróbujmy. Nie lubiłem spółek, ale to była sytuacja nadzwyczajna. Musiałem się bronić przed Koryntem. Ludzie ze wsi szybko zauważyli brak dzwonu i chcieli dokonać linczu na ojcu mężczyzny. Zostaw to! To świętokradztwo! Nie jest nasz dzwon! Gadaj, złodzieju! Ludzie, co wy robicie? Gadaj, gówniarzu, coś się z dzwonem zrobili! Cicho, nie mów nic! To jest nasz dzwon! Macie go łatać natychmiast! To nasz teren! Co na nim też jest nasze! Tak? No, ty uważaj sobie, dobra? Pytam po dobroci, bo jak nie, to nie zdzierżę! Mazurek, myślisz, że się ciebie boję? Ja? Tak! O, to spróbuj się ze mną! No i o, zaraz ten zaraz to ja wezmę siekierę, łapę ci buty! Stary, ledwo na nogach stoisz! I do mnie z łapami? A ty gazem, ty kinoju, Jezus! Gazem! Nie! O, to jest Angelika, a tam jest Mariusz. A to jest pan... Baciek, cześć. A to pan będzie z nami pracować? O, tak sobie trochę popatrzy, zorientuje się co i jak. Tak, no takie rozpoznanie bojem. Pan też chce otworzyć lombard, a my w tym mu pomożemy, dobrze? No także dbajcie o niego, a ja wszystko wam już później wytłumaczę, dobra? A teraz lecę do urzędu, jakby co, to dzwoni Angelika. Cześć, szef. No dobra, no to co? Od czego zaczynamy? No, do boju, żołnierzu. Znowu jestem. Ale że co, że... No, sam chciałeś rozpoznanie bojem. To jak będzie? Ktoś mnie obsłuży? Tak, jasne, jasne. Już. Dzień dobry. Szef nam nic nie wyjaśnił. Zostawił faceta i poszedł. Nie wiedzieliśmy, o co chodzi, więc daliśmy mu się wykazać. No, sam chciał rozpoznawać teren bojem. Chcę 170 za całość. Aha, już patrzę. Za dużo. Ale dlaczego? No, bo telefony są stare, mają rysy, a... No, a... O, zegarek
Zegarek też jest stary. To akurat zaleta. Porządna rzecz. Stara, ale działa. No, wie pan, 100? 150 minimum. No... Jessica? Do mnie mówisz? No, tak. Mam na imię Angelika. Kurde, sorki, ja nie mam pamięci do imion. Pan to pokaże. Pomożesz? 70. No co pani? Kolega dawał 100. No to trzeba było brać. No tak, mogłam się tego spodziewać. Kochanie, co ty tutaj robisz? A znalazłam niepotrzebne rzeczy i postanowiłam je oddać. Tylko nie moje koszulki. I tak ich nie nosisz. To rarytasy, moje skarby. Tylko Zajmują tylko miejsce w szafie. Tomek, co ty robisz? Proszę pana, niech pan wraca, to przecież... Proszę pana! No nie dokończyliśmy transakcji. Przepraszam za męża, ja dokończę transakcję. Jestem żoną tego pana. Coś było nie halo. Facet wynosił z domu rzeczy, żona przyszła, no ale jakoś widocznie jej to nie przeszkadzało. No to dokończyłam transakcję z nią i cześć. Niech się sami potem dogadują. No a koszulek piłkarskich to i tak byśmy nie przyjęli. Użycie gazu pieprzowego jeszcze bardziej rozjuszyło mieszkańców wsi, dlatego Kacper wezwał policję. Co tu się dzieje? Co się dzieje? Proszę się uspokoić. Proszę się rozejść. Co się dzieje? Nic się nie dzieje. Policja, proszę wyjść. Proszę wyjść. Co się dzieje? O, dobrze, że panowie przyjechali. Chcemy zgłosić napaść i pobicie. A tego pierwszego aresztujcie. Nazywa się Jan Mazurek. Zamknij mordę, gnoju. On mnie gazem potraktował i innych też. To mi za to, jak płaczę. Broniliśmy się. Tak, a oni dzwonnicę zniszczyli. Święto poświęcona była. Mogliśmy z nią zrobić, co chcieliśmy. Nieprawda. Dzwonnica była własnością wsi i kościoła. Żadnego kościoła! To wszystko było na naszej posesji, to była nasza własność, tak? Dzwon ufundował mój pradziadek. Tak i przekazał na kościół. Na to nie ma żadnego papieru, na to nie ma żadnego papieru. Dobrze, proszę państwa, przede wszystkim proszę opuścić teren prywatnej posesji. Proszę się cofnąć. Proszę Panie, opuścić teren. weź pan te łapy, dobra? Pan się nie znasz. My mieliśmy tu kaplicę. Ludzie się jak pan I co z tego? modlili Proszę się wszystkie. cofnąć. A dzwon to my za własne pieniądze naprawiali, malowali i jeszcze stroili. I to wam daje prawo, żeby dzwonić kiedy się chce i psa nam zabić? Kto zabił psa? Co? Kto zabił psa? Nikt psa nie zabił. Sami pewnie psa ubili. A i dobrze, bo teraz nic nie szczekło, jak się ludzie modlą. Jak miał nie szczekać, jakby u siebie na obcych szczekał? Właśnie. A jak ojciec chciał gówniarzy z posesji wyrzucić, to oberwał. I co? No siekierą się na dzieci rzucił. No to chłopcy się broniły. Z wami się nie da dogadać. Bądź plac! Kopo, zamknęły! Sam do chałupy nie ma! Do mnie, tak? Daj pan spokój! Niech pan się odsunie. Chodź tu, Wzywaj posiłki! Czyli... O, dzień dobry! Ładnie to tak uciekać? Przepraszam, to był impuls. No ale przyszedłem dokończyć transakcję. Ach nie, no to już żona dokończyła. Jak to? Ale jakim prawem? No, w czym problem? Mówiła, że nie macie rozdzielności majątkowej. To larwa. Co, proszę? Nic, to ja sobie z nią sam wyjaśnię. O co mu chodziło? Nie wiem. Czasem lepiej nie wnikać w sprawy klientów, bo to się zazwyczaj źle kończy, nie? Potem się dowiedziałam, o co chodziło temu facetowi. Chciał kupić bilety na mecz od tak zwanych koników, a pieniądze przytuliła żona. No i na gwałt chciał zdobyć nowe. A to wcześniejsze pobicie, zna pan sprawców? Mazurek i chyba Sońka. Ja dowodu nie mam, ale chciałem zgłosić zbezczeszczenie miejsca kultu i napaść z siekierą na mojego syna przez tamtego gościa. Jakie zbezczeszczenie? No, świętą dzwonnicę poświęconą zniszczyli. Poświęcone, bo tu wszystko jest poświęcone, bo wy wszystko święcicie. Tu bezbożni. No co? Nieprawda? Nawet samochody święcicie, a potem po pijaku się nimi rozbijacie. Ty, gnoju, już nie żyjesz. Dobra, jestem zatrzymany. Ale za co? Zabierzcie go, panowie. Tak? To wszystkich nas podsadzajcie!
Mariusz musiał wyjść wcześniej z lombardu, bo miał wizytę u dentysty, ale obawiał się zostawić Angelikę samą z nowym współpracownikiem. Słuchajcie, to ja wyskoczę na chwilę, dobra? Ale zaraz wrócę. No ale spokojnie, my sobie poradzimy. Zresztą zaraz szef przyjdzie. Na pewno? Luzik. Na pewno. Jakby coś, to dzwońcie. Dobra. Na razie. Cześć. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W czym możemy pani pomóc? Macie państwo może jakieś ładne kolczyki? Najlepiej tak do 50 zł. 50 zł to wyjmij te. Dobra, już. O! Tutaj. No, jest trochę ładnych, ale sama nie wiem. A to dla pani? Ale dla siostry. Ma dzisiaj imieniny i się trochę zagapiłam z prezentem. A może... Może takie? Bardzo ładne. No to proszę przymierzyć. A mają państwo może jakieś lusterko? Tak, mamy. Tak, mamy. Proszę. Voila. Rzeczywiście, ma pan bardzo dobre oko. Siostra będzie zachwycona. Tylko, że te kolczyki stąd to kosztują 90 zł. To prawie 2 razy tyle, ile chciałam wydać. No ale wie pani, czasami lepiej dopłacić i mieć coś wyjątkowego. Łatwo się mówi. No, jeśli siostra jest choć trochę do pani podobna, to na pewno będą jej pasować. Tak jak pani. Bajeran z pana. Nie no, mówię poważnie. A może jakiś rabacik damy? Nie no, tutaj to nie za bardzo jest z czego zejść. No ale 10 zł rabatu nas nie zbawi, a pani będzie łatwiej, nie? No 80 to prawie 60, a to już tylko krok do 50. To co? No dobrze, ale jak się nie spodobają, to przyjmiecie z powrotem. Nie będzie takiej potrzeby, skoro pani się podobają, to i siostrze. A panu? No wie pani, jak ma je pani na sobie, to bardzo. No dobrze. To zapakuj pani. O tak. 80 zł, proszę. Ten nowy miał smykałkę do sprzedaży. O ile negocjacje cen zastawu były jeszcze u niego do poprawienia, no to tutaj nie było się do czego przyczepić. No, leciała na ciebie. Proszę cię, naprawdę? No, nie zdziwię się, jak jeszcze tutaj po coś wróci. Ale się udało. O, Dobry wieczór. Dobry wieczór, no jak, spodobało się? A bo ja wiem, no ciekawie tu u was, na pewno. No to się cieszę. Jakby się pan zdecydował, to przygotowałem projekt umowy. O, widzę, że szybko pan działa. Nie, spokojnie. Niech pan się z nią zapozna i później mi da znać, dobrze? Dobra, możemy tak zrobić. Przed lombardem pojawił się chłopak, którego Marta poznała w Hiszpanii i który zniszczył jej związek z Karolem. Od jakiegoś czasu śledził każdy jej ruch. Co ty tu robisz? Chcę porozmawiać. Marta, nie rób tak. Dlaczego taka jesteś? Dlaczego unikasz mnie na uczelni? Bo nie chcę z tobą rozmawiać, czego nie rozumiesz. Spokojnie, zaczekaj. Nie możesz tak robić. Marta, ja cię kocham. A ja ciebie nie. Dlaczego tak mówisz? Przecież sama dobrze wiesz, że to nieprawda. Zejdź mi z oczu. Marta, zaczekaj chwilę. Porozmawiaj ze mną. Daj mi spokój, odejdź stąd, rozumiesz? Co tu się dzieje? Tato, powiedz mu coś, proszę. Odejdź stąd, młody człowieku, bo nie ręczę za siebie. Spokojnie, proszę pana, ja chciałem tylko porozmawiać. Nie zbliżaj się do mojej córki. I 2 razy tego nie będę powtarzał. Ale... Kacper i jego ojciec byli przygnębieni konfliktem z mieszkańcami wsi o zniszczoną dzwonnicę. Trzeba było to zostawić. Miałeś rację, synek. No właśnie nie. To ty miałeś rację. Ja wierzyłem, że to się jakoś wszystko poukłada, że ludzie zrozumieją. A nic takiego się nie wydarzyło. Jesteśmy na swoim, mamy prawo żyć po swojemu, nie? Teraz już nie będziemy mieć życia. Wszystko się jakoś poukłada, to tylko kwestia czasu. Co jest? Synek, wracaj! Zrobię ci krzywdę! Kolejnego dnia w lombardzie pojawił się Karol, aby ocenić wartość dzwonu. Był wyraźnie zaskoczony. No jak, Lolek? Jest to coś warte? No warte, ale ciężko wam to będzie sprzedać. No świetnie, tyle to ja wiem. No taki dzwon wymaga sporo konserwacji, to trochę kosztuje. no, mówiłam, żeby tego nie brać. Może znajdziecie na to jakiegoś konesera albo, nie wiem, skansen. Chociaż oni to mają problemy z funduszami.
Albo najlepiej oddamy to na złom. Przynajmniej wyciągniemy to, co włożyliśmy. Nie, stary, nie możecie, to ma ze 100 lat, to jest zabytek, takich rzeczy się nie wyrzuca. Ale sam powiedziałeś, że ciężko będzie znaleźć kupca. No tak, powiedziałem, że ciężko, ale nie powiedziałem, że to niemożliwe. Ile właściwie daliście za ten dzwon? No 2700. 2700. No to okej, no za tyle to jeszcze możecie znaleźć kupca. Tylko na pewno nie dawajcie więcej. Nie no, z tym to spokojnie. Facet chciał się koniecznie pozbyć tego dzwonu, więc raczej zadowoli się tym, co już od nas dostał. Cześć, jest pan Kazimierz? Cześć, nie ma, będzie gdzieś za godzinę. Aha, bo podjąłem decyzję i wchodzę w ten biznes, także... To nie było w porządku, że szef nas nie wtajemniczał w swoje plany. Wyglądało na to, że chce rozszerzyć działalność. Może to i dobre dla nas, ale mógłby powiedzieć. Mariusz zadzwonił po Kazimierza, który niezwłocznie przyjechał do Lombardu, żeby podpisać z Maciejem umowę przedwstępną. Czyli rozumiem, że ja daję lokal i część gotówki, którą otrzymam z kredytu hipotecznego, tak? Tak, zgadza się. Aha. A ja daję resztę gotówki, wyposażenie lokalu, no i zadbam o personel. Dobrze, to mi pasuje. A co z podziałem zysków? Nie może pan wziąć trochę mniej? Nie, proszę pana. 70% z wypracowanych zysków to absolutne minimum. No. To jest nieoprocentowana pożyczka. No dobrze, ale rozumiem, że do czasu, aż spłacę panu dług, tak? Wtedy rozumiem, że podzielimy się pół na pół albo 60 do 40 dla mnie, tak? No, pomyślimy. Pomyślimy. No dobrze. Zobaczymy, co z tego będzie. No to niech się dzieje, tak? No to jesteśmy wspólnikami. Jeszcze nie, ale zamierzamy być. Ten drugi biznes potrzebny mi był jak dziura w moście. No ale nie miałem wyjścia. Musiałem zamknąć pole do działania Koryntowi. No to cieszę się, że się udało podpisać umowę. To co, jesteśmy w kontakcie, tak? Tak, jesteśmy w kontakcie. To do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Widzenia. Do widzenia. Kazimierz, jakbyś pani drzwi jeszcze przytrzymał. Och, proszę uprzejmie, proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Polecamy się na przyszłość. Kazimierz, a o co chodzi z tym gościem? Co, w spółkę wchodzicie? Dobrze zrozumiałem? No, mam inne wyjście? No ale przecież on się na niczym nie zna. No to musicie mu pomóc. No ale co, chcesz wyprzedzić Korynta? A jak facet by mu wynajął lokal, to dla nas niedobrze. No, chyba sami rozumiecie. A spółka? Zawsze unikałeś. Korynt chce nas zniszczyć, dlatego musimy się bronić. Ale dla was to chyba nawet i lepiej. Ja nie chcę pracować nigdzie indziej, jeśli o to chodzi. Oj, Angela, nie wydziwiaj. A jak ci Korynt proponował stanowisko szefowej, to się zastanawiałaś. No ale A teraz co? cóż, że ja miałabym być szefową, a ten Gostek to co? Przecież to jego lokal. Który straci, jak się nim nie pokieruje. Zresztą zobaczymy, no nie ma co się martwić na zapas. No w sumie tak. To, co mówił Kazimierz, miało sens. Ale ja nie chciałem, żeby Angelika stąd odchodziła. Praca bez niej w Lombardzie nie byłaby taka sama. Może to i był dobry pomysł. Zawsze to jakiś awans, może nawet podwyżka. Ale szkoda byłoby mi odchodzić z naszego Lombardu i zaczynać wszystko od nowa gdzieś indziej. Ja to chyba nie lubię zmian. Tymczasem prowodyr zamieszania wokół dzwonu został wypuszczony przez policję. Dowiedział się, że poprzedniego dnia Kacper był widziany w mieście. Postanowił to sprawdzić. Panowie, widzieliście może faceta z dzwonem? O co panu chodzi? Dzwonem? Mówi pan o takim dzwonie, no to dzwonnicy? Dokładnie, taki prawdziwy dzwon. Facet koło 30. No, może i widzieliśmy, no ale wie pan, za informację się płaci, no. Panie, dzwon jest kradziony. A pan się targujesz? Całe życie się targuje, a pan nie? No to ile pan dasz? Tu jest grubsza sprawa. Świętokradztwo. Dzwon był poświęcony. Bezczeszczenie miejsca kultu, panie. A do czego taki dzwon może służyć? Jak do czego, no? Do tego, no. Do dzwonienia, no. Normalnie. Wiele by gadać.
Coś wiecie, to mówcie. Dobrze pan mówisz, no. No to ile pan dajesz? Potem zapłacę. Nic nie widziałem, nic nie słyszałem. Ty chyba też nie, no to co? Dobra, mam piątkę. Piątkę. Pan chyba żartuje sobie ze mnie, no. Dam drugą, jak znajdę dzwon. No, widziałem. Gdzie? Jest w Lombardzie. Gdzie? Którym? No, prostą i na prawo. Piątka. Dobra, trzymaj pan. Dzięki. Ale ja będę pamiętał. Dobra, dobra. Mariusz, a co z tym dzwonem? Będzie tutaj tak stał? Nie no, Lolek szuka na niego kupca. Ale to już nasze? Jeszcze nie, ale będzie. Facet był spłukany. Chciał go na złom oddać. Myślę, że już nie przyjdzie. No to trzeba go schować na zaplecze. Tak. Chodź, dawaj go. Pomożesz mi. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. O, jest nasz dzwon. To pan go zostawił? No gdzie tam? Przecież to nie on. Ten dzwon jest kradziony. Co? Mariusz, o co tu chodzi? Dzwoń po tego, co go tutaj zostawił. Dzwon jest własnością kościoła i naszej wsi. Macie mi go natychmiast oddać. Pan się uspokoi, dobrze? Zaraz sprawę wyjaśnimy. Tu nie ma co wyjaśniać. Poza zasięgiem. Jak panu zależy na tym dzwonie, to ja pana skontaktuję z właścicielem, a wy zróbcie zrzutkę na wsi i go wykupcie. My już pieniądze nie raz na dzwon dawali. Remontowali go, malowali i stroili. Dzwon jest nasz. To tym bardziej byłoby dobrze, żeby do was wrócił, prawda? Ale na razie jest przedmiotem zastawu, wiąże nas umowa, rozumie pan? A jak pan zna tego właściciela, to się dogadacie, dobrze? Mówię jeszcze raz. Dzwon jest kradziony. Ludziom służył i do ludzi ma wrócić. Ale zaraz. Panie, zostaw pan, co pan? Nie tu z łapami do mnie. Co to ma Pan znaczyć? zostawi to. Co jest? Biorę dzwon. Pan puści. Co, zwariował pan? Mówię, że kradziony jest. Ale niech się pan uspokoi, bo zaraz pana gazem psiknę. Gazem? Nie, tak? No to inaczej pogadamy. Zobaczycie. Pogadamy inaczej. To była kolejna trudna sprawa. Zastaw był ciekawy, owszem. Ale co do zysku, wyglądało na to, że to będzie skórka za wyprawkę. Po południu przed Lombardem pojawili się mieszkańcy wsi. Domagali się wydania dzwonu. Kazimierz obawiał się zaostrzenia konfliktu. Gdzie jest dzwon? Ludzie! Oddajcie nasz dzwon! Ludzie, co wy tu wyprawiacie? Czy to ja wam zabrałem ten dzwon? Oddaj dzwon, lichwiarzu! Dogadajcie się z właścicielem i go wykupcie. Oddaj dzwon, bo zablokujemy ci ten biznes! Nikt tu nie przyjdzie, pójdziesz z torbami! Uspokój się, człowieku, uspokój się, bo zaraz wezmę policję. A, policję, tak. Tak. No co, pan do Lombardu? Zamknięte, do widzenia! Zostaw pan tego człowieka, co pan wyprawia? Tak? Niech się pan uspokoi, bo wezmę policję. No, jaką policję? Co, na mnie? Puści klienta, proszę, Jak się zachowujecie? Niech pan zobaczy, jak się zachowujecie. Co to jest? No, Spokojnie, wszystko dobrze. chodź, Mariusz. To ja może przyjdzie kiedy indziej. A idź pan! Mało do Lombardu wokoło, idź pan! Oddaj dzwon, lichwiarzu! Sytuacja zrobiła się naprawdę nieciekawa. Nie chcieliśmy wzywać policji, bo to tylko byłoby na rękę Korentowi. Kazimierz postanowił pojechać do tego gościa od dzwonu i jakoś rozwiązać całą sprawę. Niech pan wykupi ten dzwon. Ale ja nie mam pieniędzy. No. Wszystko poszło na rehabilitację ojca. Poza tym, nawet jakbym miał, to nie wykupię. No to niech pan go sprzeda im, no. Pan myśli, że oni chcą go kupić? Oni chcą go za darmo. I jeszcze chcą, żeby na moim placu stał. Koniec tego. Ale może jeszcze warto z nimi porozmawiać. Z nimi? No z nimi, bo pan straci. Jak pan nie ma pieniędzy, to ten dzwon przyjdzie na naszą własność. No i dobrze. Tylko z nim kłopoty. Jeszcze ojca mi pobili. Ten dzwon tutaj nie wróci. Musiałem jakoś rozwiązać tę sprawę i pomóc tym ludziom i sobie samemu. Nikt nie miał korzyści z tej patowej sytuacji. Pani Chozinko,
Co pani taka smutna? Widzi ksiądz, co tu się porobiło? Trzeba się modlić i pracować. Już powoli sił mi brakuje, a jeszcze dzwonu naszego nie ma. Ale ja wiem, gdzie on jest. A ksiądz musi rozwiązać ten problem. Ja też wiem, proszę pana. Jakiś lichwiarz go przetrzymuje. To ja, we własnej osobie. I jak pan może? Ale ja mam prosty sposób, jak wykupić ten dzwon. I ksiądz musi mi pomóc. Trzeba namówić tego właściciela. Oni nie chcą tego dzwonu tutaj. Aha, ja się wcale nie dziwię. A niech mi ksiądz powie, a dlaczego ten dzwon nie może być zabrany do kościoła, co? Bo kościół jest w innej wsi, a dzwon jest nasz. No to postawcie ten dzwon tutaj u was, tylko w innym miejscu. I najlepiej z jakąś kapliczką. Nie ma innego miejsca. Kapliczka powinna być pośrodku wsi. Czyli tutaj, tak jak kiedyś. Nie, no to ja już tego nie rozumiem, no. Jeżeli w tak prostej sprawie ludzie nie potrafią się dogadać, to co z księdza za pasterz? Ja ludzi do niczego nie zmuszę. I co? Umywa ksiądz ręce? No przecież pan Kacper i jego ojciec to też są księdza parafianie. I ksiądz ich tak zostawi? Niech mnie pan nie osądza. Tu jest zadawniony konflikt. Bo ojciec Kacpra nie chciał odbudować kapliczki. Sam ją wtedy podpalił. No to tym bardziej. To trzeba było dawno już to załatwić. Teraz jest okazja i ksiądz musi pomóc, no. No nie ma innego wyjścia. Niech ksiądz jedzie ze mną do Lombardu. Módlmy się. Ksiądz się zwyczajnie bał. I to zrozumiałe. Ale czasem trzeba się postawić. I ja mu w tym pomogłem. Kto naprawiał dzwon? My! Kto stroił dzwon? My! Kto pieniądze dawał na dzwon? My! Właśnie! Stasiek, a ty Jaczka gdzieżeś poznał? A myśmy się spotykali pod tym dzwonem i nawet całysy sobie dawali. Właśnie, a teraz dzwona nie ma! Musimy go odzyskać, tak? Tak! Nie oddam! Cichojcie ludzie. No widzi ksiądz, co tu się dzieje? Musi ksiądz ich przekonać, bo to nie prowadzi do niczego dobrego. O, jest ksiądz nasz dobrodziej! Niech będzie pochwalony! Na wieki wieku. Co się tutaj dzieje, moi drodzy? No, my po dzwon przyszli, a co ksiądz robi z tym lichwiarzem? Pan Kazimierz wyjaśnił mi sytuację i czuję się w obowiązku zareagować. Brawo dla księdza Marka! Brawo! Uspokójcie się, moi drodzy. Panowie protestujący i panie, zapraszam do środka, do Lombardu. Zapraszam. Dobra, hopy! Idziemy po dzwon! Spokojnie. Nic na siłę, moi drodzy. Najpierw trzeba się porozumieć. No więc tak. Ojciec Kacpra został pobity, tak? Bo z siekierą ludzi ganiał. Nie było tak? Tak było. Nie pochwalam tego, no ale to jest sprawa dla policji, nie moja. Zresztą my tu rozmawiamy o dzwonie. Sprawa jest ta sama. Ta sama? Ta sama sprawa. Naprawcie krzywdę wyrządzoną ojcu Kacpra, wtedy jego syn zgodzi się na wykup tego dzwonu dla was. Rozmawiał pan z nim o tym? Jeszcze nie, ale ręczę moim słowem, że na pewno ich do tego przekonam. Jaki wykup? Dzwon jest nasz. Nasz dzwon. Ludzie, jak się teraz nie dogadamy, to ja ten dzwon wywiozę, że się nawet nie zorientujecie kiedy. Tak? Nie dasz pan rady. Będziemy tu koczować. Dzień i noc. Dzień i noc. Mysz się nie prześlizgnie. Idziemy. Kobiety, idziemy. Chodźcie, chodźcie. Widzi pan? Co ja z nimi mam? Uparte to wszystko. Zapiekłe. Wstyd. No widzę. No trudno, proszę księdza. Wywiozę ten dzwon i go sprzedam. Nie mogę być stratny. Niech pan tego nie robi. Proszę. Pan mi da czas do jutra. No dobrze, a ma ksiądz jakiś pomysł na to? Jedyny rozsądny. Może z Bożą pomocą uda się to opanować. No może. Mariusz, odwieź księdza. Czasem ludziom trzeba pomóc w podjęciu decyzji. Musiałem zagrać ostro, żeby ksiądz wreszcie odważył się działać.
Mieszkańcy wsi nie spuszczali Lombardu z oka. Zmieniając się na warcie, pilnowali przez całą noc, by ktoś nie wywiózł ich dzwonu. Może napijecie się coś ciepłego? Mam kawę, herbatę. Dzięki, niech pan to zabiera. Dajcie spokój, zimno jest. No, nie chcecie się rozgrzać? Możecie się przeziębić. Jakby panu tak na nas zależało, to oddałby pan dzwon. I oddam. Właśnie dzwonił ksiądz. Znalazł rozwiązanie. Tak? Tak. A niby jakie? A to już on sam wam to wytłumaczy. A póki co, no to chodźcie, pomożecie. Trzeba wynieść dzwon z Lombardu i załadować go na samochód. A gdzie chcesz go zabrać? Do was, z powrotem. No to jak, kończymy to? Czy tak będziecie tutaj stali na zimnie? Dobra, ale ja jadę w tym aucie, co jedzie dzwon. Proszę bardzo. Nie widzę przeszkód. Zapraszam. O, dzień dobry. Szybko pan przyjechał. A, byłbym szybciej, gdyby pana ludzie nie byli tacy nieufni. Co zrobić? Tacy już są. No jednak pieniądze się znalazły. To pieniądze od ludzi z niedzielnej kolendy. No nie, można było tak od razu. To pieniądze od ludzi z różnych wsi. No ale z jednej parafii. A wiadomo, że Kościół to wspólnota, no tak? Przecież pan wie, że to nie takie proste. No wiem. Ale najważniejsze, że się dogadaliście. Tak? A co z ludźmi? Przecież oni nam nie odpuszczą. Zaraz z nimi porozmawiam. To nie był jeszcze koniec awantury, ale powoli wszystko zmierzało w dobrą stronę. W każdym razie zrobiłem, co mogłem. Pochwalony. Palony. Dzwonnicę będziemy nową budować, no i kapliczkę albo krzyż chociaż. Rozmawiałem z sołtysem i wszystko postawimy kawałek za wsią. Jezu Maria, no przecież to daleko. Bez przesady. To tylko trochę dalej. Ale za to będzie tam więcej miejsca. Tak być nie może. My się z tym nie zgadzamy. Będzie można dzwonić do woli, bo to daleko od domów. Tak, i ktoś dzwon ukradnie, a tu był bezpieczny. To na swoim obejściu postaw Mazurek, jak jesteś taki mądry. Ma być jak było. A ksiądz nas lichwiarzem zdradził. Do biskupa napiszemy, no. Kuria już wie i popiera to rozwiązanie, a ty, Mazurek, z tego gniewu i zapalczywości będziesz się musiał wyspowiadać. Ja no niby za co? Przecież ja tylko głośno I myślał. to się tyczy wszystkich. Do spowiedzi i pokutę odprawić, bo jak nie, to do komunii was nie dopuszczę. Z ludźmi czasem trzeba ostro, bo inaczej się nie da. A ksiądz zapłacił nam to, co daliśmy pod zastaw. Sprawa zakończyła się bez zarobku, ale i bez straty. Dobre i to. O, jest szef. I co? Konflikt zażegnany. A co, udało się dogadać? Udało, nie będzie więcej pikiet pod naszą firmą. No brawo, szefie. Ale co ja z nimi miałem? Dajcie spokój. No wiemy, widzieliśmy. Widziałaś. Podkopujesz mi biznesy? Ja? O co chodzi? To już otwarta wojna, ale przegrasz ją. Zniszczę cię. Nie strasz, bo Lepiej się... sobie szukajcie nowej roboty, bo tutaj długo nie zabawicie. W następnym odcinku nieśmiały klient Gracjan zapisuje się do szkoły uwodzenia. Co robimy? Najpierw trochę teorii, a później praktyka. Klient przychodzi do Lombardu z niecodziennym zastawem. Co to jest? A destylator. Do wody? Może być do wody. Klientka Lombardu traci przytomność. O kurde! Mamo, mamusiu, ratunku! Adek pakuje się w niezręczną sytuację. Puszczaj. Spokój się. Ta laska ma klucze do twojego mieszkania i ma myśleć, że to jest przypadek, tak? Alina, no... Daj mi spokój raz na zawsze. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.